Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Bruk. Jest to firma, która wypuściła edycję limitowaną niesamowitej wody toaletowej wprost dla dżentelmenów. Ona jest inspirowana przede wszystkim eleganckim aromatem takich suszonych liści. Posiada zapach z głęboką, taką ciepłą nutą przypominającą tytoń i wanilię. Oczywiście ten produkt nie zawiera ani tytoniu, ani nikotyny. Telefon do firmy Bruk jest 570 814 076. Jakby ktoś był zainteresowany, zachęcam, żeby wejść również na stronę internetową brokshop.pl. No i tam w zakładce upominki wiele ciekawych rzeczy znajdziecie. Jakbym krótko miał opisać te perfumy, bo ich używam i je zawsze reklamuję i promuję, no to wiecie, jak stara biblioteka, jak taki skórzany fotel, jak ciepło wieczoru przy kominku, tak wyglądają te perfumy. Mają nutkę suszonego liścia tytoniu i wanilii, która otula takim spokojem, przywołując czasy, kiedy elegancja była po prostu sztuką. Są to perfumy albo woda toaletowa, bym powiedział inaczej, dla prawdziwych dżentelmenów, dla mężczyzn, którzy pamiętają, że styl to coś więcej niż tylko ubiór. Jeżeli miałbym w jednym zdaniu podsumować te perfumy, żeby pokazać, czym one są albo jakie one są, to powiem bardzo prosto. Bruk, zapach, który zostaje, gdy milkną słowa. Witam serdecznie po raz kolejny. Witam Ciebie, Piotrze, u mnie na kanale. Piotra, wydaje mi się, że nie muszę przedstawiać nikomu. Tutaj niżej mamy nasze ikonki, więc wszyscy, którzy jeszcze nie dotarli do kanału Piotra, zachęcam, żeby tam zajrzeć, bo zawsze dużo ciekawych rzeczy się dzieje. Jest tam dużo też naszych rozmów. No i ogólnie warto odwiedzać, wspierać, lajkować nasze kanały. Dzisiaj chciałem, żebyśmy sobie parę słów powiedzieli na temat objawień w Rwandzie, bo jest to taki dosyć ciekawy temat i coś, co mi przychodzi do głowy, wiesz, powiedz mi, co i w ogóle skąd wiemy cokolwiek o objawieniu w Gataradze i w jakich okolicznościach w ogóle doszło do tego zdarzenia? Wiesz, ciekawe jest to, że nam się w Europie wydaje, że już nie ma objawień maryjnych, co nie? Że one się nie dzieją, że się Medjugorje II nie powtórzy, przynajmniej nie szybko, no bo nie słyszymy o niczym takim. Kiedy się o tych wizjonerach mówi, no to takie sprawy jak chociażby Monte San Donofrio, czyli tak na pograniczu jakiegoś, wiesz, wariactwa i objawienia. A w rzeczywistości okazuje się, że w Afryce cały czas się coś dzieje. No, pytanie, czy to są przypadki godne uwagi. Jeżeli chodzi o objawienie w Gataradze, to ono też by przeszło zupełnie bez echa. Co prawda napisało o tym potem kilka portali religijnych, ale nie trafiło to do mediów głównego nurtu, choć wiadomo, sprawa mocno kontrowersyjna. Skąd ja to wiem? No też znalazłem to zupełnym przypadkiem, wyskoczyło mi gdzieś tam jako news w afrykańskich portalach, o tym przeczytałem. Informacji było paradoksalnie dość dużo. Były nawet jakieś tam zdjęcia, może nawet gdzieś w necie są filmy na ten temat. Sprawa no, mocno kontrowersyjna, ale myślę, że równie ciekawe jest to, że oprócz tego objawienia w Gataradze, no to mieliśmy szereg innych wydarzeń, chociaż trzeba powiedzieć, że to są wydarzenia, które należy oceniać bardzo różnie i z dużym sceptycyzmem podchodzić, a wszystko razem to nam pokazuje, że w Afryce te objawienia maryjne no, mają się nadal dobrze, chociaż Kościół chyba nie podchodzi do nich zbyt otwarcie, szczególnie tutaj w przypadku Gataragi zaznaczyło się pewna stygmatyzacja, no bo to jest Rwanda, to jest ten kraj, gdzie doszło do słynnego objawienia w Kibeho w 1981 roku, no trwało potem bardzo długo, no i zaczęły się roznosić takie pogłoski mówiące, że to jest Kibeho 2. Wiesz, no nikt nie chciałby chyba w Rwandzie z księży, a w ogóle chyba nikt w ogóle by nie chciał, żeby to Kibeho się paradoksalnie powtórzyło. Dlaczego? No bo de facto ono było zapowiedzią tamtej wojny domowej, słynnej Tutsi, Hutu, czystki etniczne. Do dzisiaj wiele osób uważa, że no to jest chyba jeden z najbardziej paranormalnych tego typu przypadków, bo rzeczywiście
potem, jakiś chyba rok po pierwszych objawieniach pojawiła się taka wizja, w której zapowiedziała matka słowa, bo tak się przedstawiała, to co się wydarzy. Także wiesz, no zapanowała na pewno jakaś panika. Nie wiem, czy akurat nastroje były takie gorące, ale na pewno bardzo szybko zgromadziło się tam dużo osób, co widać na zdjęciach. No właśnie, a jak na te objawienia w Gatarandze zareagował miejscowy kościół, miejscowe władze? Ogólnie to wszystko się zaczęło od tego, że dwójka uczniów, to był chłopiec i dziewczynka w wieku 10 lat, to było w połowie stycznia tego roku. Oni szli do szkoły i w pewnym momencie zauważyli światłość jakąś nad słupem. No i ktoś może powiedzieć, dobra, doszło do jakiegoś spięcia, oni zobaczyli po prostu jakiś łuk albo tam, wiesz, jakieś iskry. Ale oni twierdzili, że to była świetlista postać i ta świetlista postać sobie potem przeskoczyła nad eukaliptusa, który rosnął w pobliżu szkoły i jednocześnie niedaleko miejscowej parafii. No i tak to się wszystko zaczęło. To było w piątek to wydarzenie. Oni szybko, wiesz, tam opowiedzieli, co się wydarzyło. Ludzie się zaczęli gromadzić, także ponoć w sobotę rano tam już było około 1500 osób. Nie tylko z okolic, ale też z dalszych części kraju. Generalnie to jest północna część kraju, to jest też, nie jest to taka 100% prowincja, dlatego że są okolice Musandze, to jest trzecie miasto w kraju i to jest taki rejon, gdzie często trafiają turyści, bo stamtąd się jeździ do tego parku i tam goryle ogląda i w ogóle. Także Gataraga leży po prostu pod dużym miastem, to są takie przedmieścia, no taka bardziej wieś, no ale niedaleko miasta jednak. Także tych ludzi ściągnęło trochę. No i oczywiście pierwsza rzecz to władze. No władze te administracyjne no niezbyt przychylnym okiem na to wszystko patrzyły, no bo nielegalne zbiorowisko, tak? To jest pierwsza rzecz. Szybko bardzo odzywa się ksiądz, nie pamiętam jak się nazywa, ale chyba Nambaje, ksiądz miejscowy proboszcz, który mówi, że przypomina, że Kościół katolicki bardzo rygorystycznie podchodzi do tego typu spraw. On tam nawet mówi o tym, że trzeba by tych wizjonerów małych przebadać przede wszystkim pod kątem psychiatrycznym. No tutaj ksiądz jest dość ostry, wiesz, w tych swoich ocenach, ale on może jest pomny, może ma na uwadze to, co działo się chociażby w Ugandzie, na wybrzeżu Kości Słoniowej chociażby, w poprzednich latach, gdzie też odnotowano kilka tych objawień, które też były mocno kontrowersyjne. No oczywiście wydarzenie z Gataragi, ono się chyba nie umywa, przynajmniej na razie do tego najsłynniejszego objawienia afrykańskiego, czyli Kibeho, jedynego zatwierdzonego w Afryce przez Kościół katolicki, bo mieliśmy jeszcze Zejtun, ale Zejtun to jest Kościół koptyjski. Na razie, wiesz, wygląda na to, że chyba schowali tych wizjonerów, nic więcej się chyba nie dowiedzieliśmy. Robi się wszystko, żeby sprawie ukręcić łeb. Rozpowiada się też różne rzeczy, bo wiesz, to jest kontrowersyjna sprawa. Te dzieci mówiły, że widziały świetlistą postać, ksiądz nie dowierza, mówi, że trzeba je przebadać. Z kolei sekretarz episkopatu Rwandy mówi też wprost, że nie, to jest pomyłka. On z kolei mówi, że tam ludzie przychodzą pod to drzewo i tam się dopatrują, wiesz, bo ten eukaliptus takie ma fikuśne wzory na korze. No i ten sekretarz episkopatu mówi, że tam ludzie się dopatrują jakiejś postaci i oni w to wierzą, że to jest to objawienie. No nie do końca. Objawienie miało formę tej świetlistej postaci. Nie wiadomo, czy ona się przedstawiła, nie wiadomo, czy coś mówiła. Może. Ale nikt tego nie potwierdził. A sekretarz episkopatu powiedział, że to jest taki przypadek ocierający się o bałwochwalstwo, bo ludzie dopatrują się tam jakichś, wiesz, znaków na korze. Także Kościół podszedł bardzo, bardzo ostrożnie. Nie wiem, czemu tak mocno postanowili sprawę zanegować. Może ktoś z góry naciska, może jednak nie chcą powtórki Kibeho, może jednak dobrze wiedzą, z jakimi problemami się to wiąże również. I taka trochę niechciana sława źle by tej parafii zrobiła. No, ciekawe to jest, nie powiem. Rzeczywiście ludzi tam przybyło dużo.
Co oni tam widzieli, to też mi trudno powiedzieć. Może niektórzy w tych plamkach na korze czegoś się dopatrywali, no ale jednak pierwotna informacja, pierwotna wersja tego wydarzenia jest taka, że wiesz, no, dzieci miały widzieć postać. Tak jak w wielu innych przypadkach objawień miały widzieć postać. Co ciekawe, charakterystyczne jest to, że tak jak w bardzo wielu innych przypadkach, chociażby w Fatimie, chociażby w, my- w Polsce w objawieniach licznych Matka Boska się ukazuje nad drzewem, potem najpierw nad słupem, potem nad drzewem. To jest charakterystyczny element, bo w wielu innych przypadkach też tak było. Mhm. No to fakt, to fakt. Słuchaj, nie było to jedyne objawienie w Afryce w ostatnich latach. Jak myślisz, dlaczego tak naprawdę o nim nie słyszymy? Dlaczego nie słyszymy? No, rzadko do nas trafiają w ogóle informacje z Afryki, chociaż jeżeli ktoś sobie poszuka, to nie jest to żaden problem. Po prostu serwisy informacyjne afrykańskie no, rzadko są cytowane przez zachodnie źródła, chyba że się wydarzy coś naprawdę dużego. To jest pierwsza rzecz. Tych objawień było sporo. W Ugandzie na przykład w ciągu ostatnich lat mieliśmy tych objawień kilka. One są bardzo różne. Jedne są ciekawe, drugie są nieciekawe, muszę ci powiedzieć. Niektóre to są po prostu ewidentnie jakieś przypadki masowych histerii. My też musimy mieć na uwadze to, że masowe histerie, jeżeli chodzi o kraje południa, to one występują dość często. Nawet przecież Kibeho mówiono, że mogło być przypadkiem masowej histerii. Jak sobie poszukamy, no to przecież regularnie co roku mamy doniesienia z różnych części świata, nie tylko z krajów chrześcijańskich, ale też islamskich, mówiących o tym, że jakieś duchy są w szkołach widywane. Często ma to miejsce w Malezji, w Indonezji, no i wiesz, to są takie przypadki, które bardzo przypominają de facto objawienia maryjne, no tylko dzieci widzą ducha i uważają, że jest to coś złego, że to jest jakiś dżin. Także w ten sposób to wygląda. Mieliśmy objawienie, jedno było ciekawe objawienie w Ugandzie, tam się pojawiła jakaś Matka Boska na wzgórzu, to też było takie charakterystyczne, tylko że wiesz, to też nie ma za dużo informacji, wiadomo, że było, że pojawiły się jakieś przekazy, ale Kościół zdecydował się milczeć. Było kolejne objawienie w sanktuarium męczenników Ugandy, ale też zostało bardzo szybko zanegowane. Tam miało dojść ponoć nawet do cudu słonecznego, ale też Kościół wybrał takie wyjaśnienie, że to jednak jest masowa histeria. Także wiesz, no są tacy, którzy by powiedzieli, dobra, tam w Afryce lud, no wiadomo, lud zabobonny, no to będziemy wymyślał jakieś rzeczy. No ale zobaczcie, no nawet jeżeli tak niekiedy jest, że ludzie sobie coś wkręcają, bo przepatrzyłem te objawienia i powiem ci, że rzeczywiście no widać, że niekiedy ludzie reagują tam w taki sposób, jak na tym filmie słynnym polskim widzę buzię w tym tęczu. Też się dopatrują rzeczy, że tam w słońcu coś, wiesz, im mryga i tak dalej. Ale Kościół no, podchodzi do tego dość zdroworozsądkowo, no tylko czy wszystkie sprawy trzeba zanegować, czy wszystkie trzeba wrzucić do jednego wora, czy tam może rzeczywiście jakiś ciekawy paranormalny aspekt w tym wszystkim jest. Ja pamiętam, że o objawieniach w Afryce donoszono już no, tak z kilkanaście lat temu, nawet krążyły różnego rodzaju filmiki, ale nie zyskało to jakiejś uwagi. No właśnie, i może jeszcze, wiesz, na zakończenie mam takie pytanie, bo czy twoim zdaniem to po prostu są mistyfikacje, czy coś jest, czy w tym po prostu jest jakieś ziarnko prawdy twoim zdaniem? Wiesz co, czy to są mistyfikacje? Nie wiem, czy to są mistyfikacje, czy są po prostu źle rozpoznane zjawiska różnego rodzaju. Na pewno, jak mówię, ludzie pod wpływem różnego rodzaju plotek są sobie w stanie coś wkręcić, uwierzyć, że coś się dzieje i potem w różnych zjawiskach naturalnych dopatrują się rzeczy świętych cudownych. Na przykład, wiesz, no, był taki przypadek w Ugandzie, kiedy zobaczyli plamę taką tłustą na szybie, no i uznali, że to jest święty wizerunek. Tak samo może być z tymi wizerunkami na eukaliptusie w Gataradze, no ale niektóre przypadki są interesujące, wiesz, ja bym chętnie poznał dalszą część tych historii, szczególnie tej historii z wzgórza w Ugandzie i może tam znaleźlibyśmy jakieś punkty styczne chociażby z Fatimą, chociażby z Medjugorjem, no bo tak naprawdę gdyby popatrzeć na te wielkie wydarzenia, wielkie objawienia europejskie, no to też one czasem się zaczynały w taki sposób, wiesz,
dość naciągany, czy tam jakiś dość specyficzny, można by się do tego przyczepić. Także ja bym tego nie przekreślał, ale szanse na to, że się czegoś dowiemy, są niestety marne. No możliwe, że sobie zagłębimy się wspólnie w ten temat. Wiesz, jak mówisz o tych objawieniach, to mi się przypomina jeszcze wycieczka ze studiów w góry, jak poszedłem i tam jeden przewodnik pokazywał te rozmaite góry i mówił, ten szczyt to jest, nie wiem, głowa konia, a ten szczyt to jest, nie wiem, coś tam pędzący, kurde, coś tam, nie? I stało takie małe dziecko i to dziecko wtedy powiedziało, to mi zapamiętałem, bo zapadło mi do głowy, to dziecko powiedziało, patrzcie, czego to ludzie nie potrafią sobie wytłumaczyć, nie? No i coś z tego jest, nie? Bo tak naprawdę ten jeden czy drugi szczyt w ogóle tej głowy konia nie przypominał, a tym bardziej już nie konia jak głowę, nie? Także wiesz, tak jak z tą tłustą plamą na szybie, no wiele takich przypadków było. Myślę, Nawet w Polsce były takie przypadki. To no. całkiem niedawno mieliśmy przecież ostatnio, nie wiem gdzie to było. Był słynny przypadek, kiedy na Konarze się ukazała postać i to też miał być cud. Także no, wcale mentalnie jednak nie jest nam tak daleko do mieszkańców niekiedy oczywiście Czarnego Lądu. Okej, dzięki ogromne, zachęcamy. Ciekawi jesteśmy w ogóle waszych komentarzy. Wsadzajcie tutaj komentarze. Macie dwie nasze ikonki, naszych kanałów. Zachęcamy do wspierania kanałów, zachęcamy do komentowania, lajkowania, no i udostępniania tych materiałów innym, bo im nas więcej, tym większa burza mózgów jest. Dzięki serdecznie, Piotrze, pozdrawiam serdecznie, do następnego razu.